Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Jarpena. Ja jestem Jarpen i jest to miniseria pod tytułem Krasnolud na Teneryfie. No właśnie, wylatujemy z Helgą na Teneryfę, troszeczkę odpocząć na wczasy, no i przy okazji troszeczkę dla Was nagrać. Zobaczymy, co się uda. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No i przy okazji dla wszystkich korzystających z ulubionego lotniska w Polsce, Kraków, tak wygląda ładna pogoda nad lotniskiem. Po drodze na autostradzie do Bazylei spotkała nas zabawna sytuacja. Jechaliśmy w tunelu, był spory korek, 3 pasy i skrajny lew zaczął się zwężać. U góry były znaki, że ten pas już jest nieczynny, proszę zjechać i tak z kilometr półtora. Oczywiście w takiej sytuacji jest parę takich Januszy, którzy jadą do samego końca i dopiero na samym końcu się wciskają, a tam na samym końcu stał sobie policjant z takim fajnym radarem. No i zanim podjechaliśmy do tego policjanta, to na odcinku kilkuset metrów ta kamera, ten radar zdążył ze 3-4 razy błysnąć. Także zarabianie tutaj na głupich kierowcach odbywa się bardzo, bardzo szybko. No, a teraz już koniec ględzenia i przenosimy się na Teneryfę. Dzień drugi, niedziela. W sobotę pierwszego dnia już niewiele się działo. No szczerze mówiąc, podróż zajęła nam dosyć długo. 2 godziny rano podróż samochodem, był trochę korek. Potem przynajmniej 2 godziny czekania na lotnisku, te strefy przejścia i tak dalej, kontrole. 4 godziny lotu, plus opóźnienie nam było 4,5 godziny lotu. Czekanie na autokar, jazda autokarem ponad godzinę, plus wejście do hotelu, do pokoju, no to dało nam razem prawie tam jakieś 12 godzin. Już weszliśmy do pokoju, poszliśmy coś szybko zjeść i walnęliśmy się do łóżka, zasnęliśmy. Chcieliśmy trochę Eurowizji pooglądać, ale żeśmy się nie załapali. Na drugi dzień, niedziela, słoneczko, jest ciepło, fajno rzeźwiający wiatr. Już słyszę jakichś Polaków, tak więc trzeba uważać, co się mówi. No i teraz tam obrócę i zobaczycie hotel, w którym jesteśmy, Barcelo Santiago. To jest ten hotel. W zeszłym roku, jak byliśmy na Fuerteventurze, to byliśmy w Barcelo Handia Playa. Było bardzo fajnie, więc teraz też chcieliśmy z Barcelo skorzystać. Ale zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Na razie dali nam pokój na parterze z widokiem na morze, ale przez taką fajną kratę. No jako, że jest to na parterze, jest bardzo łatwy dostęp do naszego pokoju, przez co w nocy zostawienie otwartego balkonu, tak prosi się o ewentualne wejście osób niepowołanych do środka i zrobienie czegoś. No, zgłosiliśmy to na portierni, nie działa również lodówka, także generalnie na razie jest wesoło, ale mam nadzieję, że w pokoju nie będziemy zbyt często, tylko będziemy sobie chodzić tak jak teraz. No i zobaczymy, co dalej przyniesie drugi dzień. Playa Chica. Tak w ogóle to zapomniałem powiedzieć, w jakiej części Teneryfy jesteśmy. Jest to zachodnia część, rejon, który się nazywa Los Gigantes. Jest to rejon oddalony nieco od tych najbardziej popularnych, rozrywkowych obszarów Teneryfy. No taki był plan, żeby mimo wszystko odpocząć i zrealizować nasz główny cel, jakim będzie wejście na wulkan Teide, 3700 metrów nad poziomem morza.
ale to na pewno nie dziś, musimy się zaaklimatyzować, zrobimy sobie wcześniej jeszcze jakąś wyprawę na troszeczkę mniejszy szczyt, a póki co szukamy tutaj jakichś ładnych miejscówek. Idziemy znaleźć miejsce, skąd mamy pożyczyć jutro samochód. Jest ładnie ciepło i fajnie, bo jest taki delikatny wiaterek, dzięki czemu się jeszcze nie roztapiamy. Ty, to jak się ta miejscowość nazywa? Jak skoro nasz hotel jest Barcelo Santiago, to będzie jakiś Puerto de Santiago albo Puerto Santiago, tak? Teneryfa jest wyspą wulkaniczną, ale w przeciwieństwie do Fuerteventury jest dużo bardziej zielona, szczególnie od strony północnej, no i od zachodniej też, gdzie my teraz jesteśmy. No, na Fuerteventurze tak naprawdę piach, marsjańskie klimaty, no tutaj też, ale tam bardziej w górę. A tutaj też dużo ludzi jest, zobacz, widzisz tam? No ja wiem, my tam byliśmy dzisiaj. No. Dobra, no to tam się nam nie udało dojść, bo było zamknięte. A niby są znaki, tak jak to było basen naturalny, tak? Piscina natural. No to idziemy na plażę publiczną. Pierwszy test kamery pod wodą, trochę dygam, bo nie wiem, czy jest faktycznie wodoszczelna, ponoć jest. Zobaczymy. Rano jak tu byliśmy, to było 2 razy więcej tej plaży, no ale woda przyszła i połowę zabrała. Hotel Barcelo Santiago jest ciekawym architektonicznie tworem, ponieważ został on wbudowany w zbocze, w skalne zbocze, wulkaniczne zbocze wyspy. I tak to, co tutaj widzicie, to są piętra 1 do 5 i żeby było zabawniej, recepcja znajduje się dopiero na piętrze 5, czyli tu na tym piętrze, na którym teraz stoję. Tutaj również jest poziom jezdni. Później piętro 6 to są baseny, restauracja, stołówka, no jeszcze kilka pięter do góry. I na tych piętrach tutaj na dole krąży złosława, jak sobie można przeczytać w internecie, że pokoje są takie no dosyć stare, zatęchłe, z wyposażeniem pamiętającym no powiedzmy poprzednią epokę. I to akurat się zgadza. Dostaliśmy pokój na samym dole, na pierwszym piętrze. Troszeczkę byliśmy zmęczeni, nie ogarnęliśmy tematu. No i w środku okazało się, że faktycznie powietrze zatęchłe, klimatyzacja dosyć głośna, a ciężko otworzyć w nocy balkon, bo bardzo łatwo wtedy do tego pokoju wejść po prostu z zewnątrz. W związku z tym no, kwestia wentylacji w nocy pokoju pozostawia wiele do życzenia, no i obudziliśmy się troszeczkę spoceni i z lekkim bólem głowy, także nie za fajnie. Zgłosiliśmy to, no i jutro mamy dostać kolejny pokój, no i zobaczymy, czy firma Barcelo się wygrzebie z tego problemu i jakie pozostawi po sobie wrażenie. No bo rok temu, jak byliśmy również w hotelu Barcelo na Fuerteventurze, to wrażenie było bardzo dobre i jak najbardziej byliśmy zadowoleni. Dzień drugi, aklimatyzacja dobiegł końca, przed nami dzień trzeci. Wynajmujemy auto i zaczynamy zwiedzać. Dobrze, bo po tym całym dniu tak wokół hotelu powiem szczerze, że chyba już dużo więcej do zwiedzania nie zostało.
Więc dobrze by było wsiąść w auto i tak jak mówią przewodniki, zacząć zwiedzać wyspę. Jeżeli byliście kiedyś na Wyspach Kanaryjskich, niekoniecznie na Teneryfie i spodobało Wam się szczególnie jakieś miejsce, zostawcie komentarz na ten temat pod spodem. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!